F1 Vloga napędza Makurat Auto, trójmiejski dealer samochodów używanych, posiadający ponad 500 aut dostępnych od ręki. Oscar Piastri pękł. Czytałem dziś przed weekendem, że być może skradnie przydomek Kimiemu Räikkönenowi, będzie nazywany Icemanem, człowiekiem z lodu. Not anymore, jeszcze za wcześnie, ponieważ po pierwsze potężny błąd w kwalifikacjach, dość dziwny zresztą, i bardzo podobny błąd potem w wyścigu. 2 razy przewalenie w ścianę i w związku z tym nie tak wielka strata punktów. Dzięki też słabemu występowi Norrisa, mimo tego, że McLaren był szybki. Witajcie na misji w F1 Vlogu po Grand Prix Azerbejdżanu. Kwalifikacje były o wiele ciekawsze, wyścig nie aż tak ekscytujący. Aczkolwiek parę rzeczy się wydarzyło, o których dziś pogadamy. Oczywiście mamy to podium Sainza, pierwsze w Williamsie. Wcześniej stanął na podium w Williamsie Sainz niż Lewis Hamilton na podium Ferrari, jak twierdzą złośliwi. Do tego jeszcze fatalny Albon. Tsunoda bohatersko na 6. miejscu mówi, jak to się poprawił, jak to wszystko będzie jeszcze lepiej. To już gwarant kontraktu na sezon 2026. Najlepiej, żeby teraz podpisali, bo cholerowiec się stanie dalej. I generalnie dużo jeszcze innych ciekawych informacji. McLaren boi się Verstappena, przyznaje to sam szef ekipy. Max pojechał mocno po Pirelli za ich fatalne opony, przy których Pirelli się uparło także na ten wyścig. Pomówimy też o tym, że spodziewane są ogromne różnice między bolidami na sezon 2026, kiedy z Formuły 1 odejdzie Fernando Alonso. Prezydent były Ferrari podsumował swoją ekipę. Luca Di Montezemolo w dość mocny sposób, jeśli chodzi o szefów ekipy, o preferowanym mistrzu McLarena i o młodych Polakach w kategoriach juniorskich. To są dzisiejsze tematy. Dajcie znać, czy wszystko działa dobrze. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Póki co witamy na pokładzie nowego partnera F1 Vloga. To Makurat Auto, czyli dealer samochodów używanych, sprawdzone auta, sprawdzona firma i oczywiście poważne wsparcie, fajne, w naszej misji niezależnego dziennikarstwa motorsportowego. Jeszcze raz witamy na pokładzie i dzięki za tę współpracę. A teraz przechodzimy do meritum, czyli do wyścigu. Zaczniemy, kochani, od wyników tradycyjnie, tylko jeszcze się tutaj przestawię. Max Verstappen znów wygrywa, drugi raz z rzędu po Grand Prix Włoch i to ze sporym zapasem nad George'em Russellem. George Russell wydaje mi się jeden z kierowców wyścigu, zaraz obok Carlosa Sainza. No Sainz to generalnie bardziej za kwalifikacje, no ale George tutaj najlepszy, największy awans w czołówce, mimo tego, że był chory. Kimi Antonelli potężnie podskoczył w rankingu. W końcu jakiś weekend, którego oczekiwalibyśmy od dawna, szczególnie po drugim Maxie Verstappenie. Naprawdę porządna robota i w kwalifikacjach, i potem w wyścigu. Liam Lawson też bardzo dobra 5. pozycja, choć nie udało mu się obronić podium. 6. Tsunoda pęka z dumy. Tymczasem był znowu za Lawsonem, czyli za kierowcą gorszej ekipy i oczywiście za Verstappenem. 7. Lando Norris, niewykorzystane szanse w ten weekend. 8. Lewis Hamilton skarżył się na Ferrari, że mu w kwalifikacjach ten weekend popsuli. On twierdzi, że mógł walczyć nawet o pole position, co trochę zaskakuje, biorąc pod uwagę, co mówi o tym Charles Leclerc, dopiero 9. w tym wyścigu. 10. Isaac Hadjar, wkurzony na siebie po kwalifikacjach, ale w wyścigu było znacznie lepiej. Tak wygląda czołówka Grand Prix Azerbejdżanu. Wyścigu, który mam nadzieję nie będziecie aż tak po nim jechali. Jakie były czynniki główne podczas tej rozgrywki? Przede wszystkim wiatr. Baku to jeszcze raz to jest nazwa, którą się tłumaczy na silny podmuch albo wietrzne miasto. Nie mylić z wiecznym, wieczne to jest Rzym. Więc po prostu z Morza Kaspijskiego wiatry mocno utrudniają jazdę. To się wiąże też z tym, że oczywiście z roku na rok ta aerodynamika bolidów jest coraz lepsza, czy inaczej coraz bardziej skuteczna, a im bardziej skuteczna aerodynamika, tym bardziej podatna właśnie na te podmuchy wiatru. Stąd też wracam do kwestii, którą rzucałem nieraz, czy aby nie jest tak, że powinno się ograniczyć generalnie wpływ aerodynamiki na osiągi bolidów Formuły 1, bo to by po prostu ten element wyeliminowało. Do tego oczywiście tor uliczny, czyli dość śliski tak czy inaczej, szczególnie, że było chłodno i że było deszczowo, wczoraj szczególnie trochę popadało. Stąd też mieliśmy te absolutnie sensacyjne kwalifikacje z 6 czerwonymi flagami, kiedy kierowcy walili po ścianach na prawo i lewo. To omówiłem w ostatnim programie, więc zapraszam serdecznie, bo wydaje mi się, że te kwalifikacje były ciekawsze od wyścigu. Pytanie, czy się ze mną zgodzicie najmilsi. No i jeśli chodzi o sam wyścig, przed startem był podział na takie 2 strategie. Oczywiście opony czerwone, softy do kosza, zupełnie bezużyteczne, natomiast część kierowców ruszała na mediumach, część kierowców ruszała na oponach hard. Na twardych ruszał Max Verstappen, George Russell, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Oliver Berman, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly i Esteban Ocon. Reszta na mediumach i statystyka pokazała pod koniec wyścigu, że generalnie więcej zyskali ci kierowcy, którzy ruszali na twardych oponach. Co było oczywiście tutaj możliwe dzięki temu, że mamy tutaj bardzo krótki rozpęd do pierwszego zakrętu, ledwie 140 metrów, więc można było to absolutnie zaryzykować bez większego problemu. Po starcie
czołówka bez zmian, ale mieliśmy tę masakrę Oscara Piastriego. Po pierwsze, najpierw jump start, czyli poruszenie samochodu przed zgaśnięciem czerwonych świateł. Tym też spowodował Fernando Alonso w ogóle do ruchu. Alonso dostał karę, bo kierowcy często patrzą na innych i po prostu reaguje, nawet miał go przed sobą, ale nawet kątem oka czasami patrząc, dlatego jump starty generalnie powinny być karane, właśnie dlatego, że prowokują do błędów innych zawodników. Więc spada na te ustawki, no i potem ma McLarena, więc zgoni już na tych pierwszych metrach i najpierw ominął Albona, potem atakował Gasly'ego. No i kiedy zabierał się za Ocona, no to po prostu zbyt szybkie wejście i uderzenie w ścianę. To, co jest ciekawe, no to jest konsekwencja też tego, że jedzie się z przodu. Znaczy fajnie jest jeździć z przodu, absolutnie. Robią to kierowcy w lepszych samochodach i lepsi kierowcy generalnie, ale no po prostu nie docenił tego, że jadąc za innymi samochodami z tyłu stawki, po prostu ten docisk na skrzydła jest mniejszy i auto inaczej zareaguje. To była chyba ta przyczyna i to spowodowało, że nagle lider klasyfikacji nie kończy tego wyścigu. Zresztą to i tak po starcie z 10 dopiero pola, tak? A zresztą o tym zaraz kierowca po kierowcy przejdziemy. Potem mamy incydent między Hülkenbergiem a Bermanem. Hülkenberg trąca Bermana w tylne koło. Zabrakło promienia skrętu po prostu. To był taki incydent wyścigowy, aczkolwiek Hulk w ten weekend miał kilka incydentów, mówiąc w skrócie, więc jakby ten stary trait, jego stary rys osobowościowy cały czas dobrze działa. Potem mieliśmy Antonellego, który bronił się ostro, ale bardzo dobrze restart generalnie. Na restarcie Norris zaspał i to zaspał fatalnie. I to był taki landowy błąd. Spadł na 9. miejsce za Leclerca. A jeszcze przecież wcześniej Hadjar go zawinął na starcie, więc generalnie w przypadku Norrisa to było naprawdę słaby początek i może się skarżyć na błędy zespołu, bo tak naprawdę w dużej mierze słaby pit stop go dużo kosztował i jeszcze wcześniej w kwalifikacjach tak naprawdę jechał super okrążenie w Q3, ale na czele stawki, więc w najgorszych warunkach przecierał po prostu wilgotną drogę dla kierowców z tyłu. Wyjechali z przodu, żeby kolejna czerwona flaga nie przerwała mu przejazdu, więc to był, on jechał naprawdę super dobre okrążenie, nawet jeżeli się odbiły ściany, czasami trzeba, no ale to był też błąd, natomiast sam też kilka tych błędów popełnił, więc po prostu tutaj kumulatywnie, jak to Lando, coś schrzani McLarenowi się zdarzyło parę razy i ostatecznie wynik był jaki był. Niewykorzystana szansa oczywiście na dorobienie większej liczby punktów. No ale Piastri też walił byki, więc tutaj akurat Lando jest w pełni usprawiedliwiony. Antonelli bardzo dobrze, bardzo ostro się bronił przed Russellem, przez co Russell spadł też na 6. miejsce za Tsunodę i to był drugi raz w tym wyścigu, bo się z Tsunodą tasował. Natomiast potem odzyskał Russell to miejsce na rzecz Tsunody. I był moment, kiedy utknął za Antonellim. Jechał na lepszej, bardziej wytrzymałej gumie, potrzebował pojechać dłuższy stint tak naprawdę, żeby utrzymać lepsze tempo. Natomiast to, co jest ciekawe, zespół nie nakazał Antonelliemu przepuszczania Russella, dopiero Russell nadrobił tę pozycję w momencie, kiedy Antonelli został ściągnięty do boksu. Co mogło być szkodliwe, ale nie było. Ostatecznie Russell i tak dojechał na optymalnej drugiej pozycji, z Verstappenem walczyć by nie mógł. Natomiast to było dość charakterystyczne. Ja nie mówię, że Mercedes źle zrobił, tylko zwracam uwagę, że taka decyzja została podjęta. I tyle, ale to nie jest krytyka z mojej strony względem Mercedesa. Myślę, że rozegrali to tak, jak uznali, że powinni i też zależało im na tym, żeby Antonelli przyjechał dobry wynik, więc rozumiem też tę decyzję. Mamy potem taki kluczowy moment, kiedy Antonelli podciął Liama Lawsona. To jest ten moment, kiedy Lawson zaczyna tracić pozycję. Zjechał na pit stop na 19 okrążeniu i tutaj błąd Racing Bulls, dlatego że Lawsona ściągnęli dopiero 2 okrążenia później, czyli na 21 kółku. Co prawda wyjechał tuż przed Antonelliem i bardzo dobrze się bronił na torze w środku, w infieldzie, no ale kiedy wyjechali na prostą start mety, no to Antonelli go nie wyprzedził, tylko go tak naprawdę ominął na długo przed pierwszym zakrętem. Zimna guma, plus jeszcze prawda jest taka, że po prostu bolidowi brakowało prędkości, więc ten błąd nie był chyba aż tak szczególnie kosztowny, chociaż patrząc po tym, jak Lawson bronił tej 5. pozycji, kiedy już nikt go nie był w stanie wyprzedzić, no to być może gdyby miał dogrzaną gumę, no to jednak tej pozycji mógłby bronić, no ale tak czy inaczej, no nie dojechałby do boksu nie byłby trzeci, mógłby być 4. być może. Ale to wszystko. No i mamy Russella, który po późnych pitstopach przeskakuje i Antonellego, i Sainza, i Lawsona, aby dojechać na drugiej pozycji.
Więc to były takie najważniejsze wydarzenia tego wyścigu. Teraz przejdziemy sobie do kierowcy po kierowcy. Póki co poproszę Was o podbijanie na live, to po prostu działa bardzo dobrze. To podbijanie oczywiście poprawia potem noty algorytmowe, co bardzo się przydaje. Przechodzimy do kierowca po kierowcy. 1 DNF w tym wyścigu. Z 9 pola startował Oscar Piastri. To co jest ciekawe, w drugim treningu już odbił się trochę od ściany, od Tech Pro, ale no, potem zjechał, nie kontynuował już sesji, ale to problem z układem napędowym. W Q3 oczywiście mega dzwon, po prostu samochód nie skręcił. Warunki były bardzo trudne, wielu kierowców popełniło błędy, więc tutaj można go trochę z tego rozgrzeszyć, ale jednak popełnił błąd. No i potem start mega słaby, jump start, czyli poruszenie bolidu zbyt późno, widać prawą ręką, że puszcza sprzęgło za wcześnie, aczkolwiek tam słyszałem jakieś meldunki, że ponoć miał generalnie problemy ze sprzęgłem, więc zaraz po starcie bolid zławiony, włącza się anti-stall, czyli ten mechanizm, który zapobiega zgaszeniu silnika na starcie, spada na ostatnią pozycję, no i potem po odrobieniu 2 pozycji crash, taki jak w kwalifikacjach. Jak on to komentował? Powiedział, najpierw po prostu jumpstart, prosty błąd, a potem nie doceniłem wpływu turbulentnego powietrza. Zbyt późno hamowałem. Jestem rozczarowany. Przepraszam zespół i mechaników. Czekam na kolejny wyścig. No i rodzi się pytanie, tak naprawdę 2 pytania. Jedno pytanie to jest takie, czy te wszystkie przygody to jest wina kierowcy, czy jednak McLaren postanowił trochę interweniować i pomóc Norrisowi? Nie odpowiem wam na to pytanie. Niektórzy uznają, że jest absurdalne. Podziwiam waszą wiarę, ale no, nie jest absurdalne. Takie pytania można zadawać absolutnie dlatego, że takie rzeczy się w Formule 1 dzieją regularnie, ale ja na to nie mam dowodów i przez cały ten rok mówiłem, że nie wierzę, że McLaren będzie robił takie numery. Poza Australią, gdzie zabronił atakować Norrisa też ze swoich powodów, no jakoś wiem, że są różne przykłady, znowu to oddanie pozycji we Włoszech, ale wierzę, że to może mieć miejsce, ale nie mam nic takiego twardego dowodu, który by ewidentnie pokazał, że takie rzeczy się dzieją. Jest to ewentualność, o której możemy sobie podyskutować. Póki co jeszcze tego tak dokładnie nie widzę, po prostu. A druga rzecz to jest taka, czy nie jest tak, że Piastri po prostu, ten, który miał być nowym człowiekiem z lodu, nowym Kimim Raikkonenem, czy aby ta psychika mu nie zaczyna siadać, prawda? No bo jego znakiem firmowym jest taki ten bardzo wielki spokój zachowany i ten bardzo mocny charakter. A może po prostu wszyscy popełniają błędy i Piastri też popełnia błędy. To jest trzecia ewentualność, która być może w tym momencie jest najbardziej prawdopodobna, ale jeszcze raz to wszystko, po to tutaj się spotykamy, żeby na takie rzeczy dyskutować. Co mówi w tej kwestii sam Piastri? Bo oczywiście te pytania, ten kierunek rozumowania to jest normalny kierunek rozmawiania. Z McLarenem nikt go oczywiście nie będzie pytał jeszcze, no ale jeśli chodzi o to załamanie psychiczne i to, że jednak nie jestem Icemanem, no to są łatwiejsze i bardziej oczywiste pytania. I mówi tak, że on generalnie mówi, że byłoby łatwiej, gdyby tak było w istocie, to jemu byłoby łatwiej, bo by rozumiał to bardziej. Powiedział, w ten weekend czułem się dokładnie tak samo, jak w każdy inny weekend. Po prostu nieszczęśliwie było zbyt wiele błędów od początku do końca tego weekendu, końca, który był przedwczesny. Każda jedna sesja była taka kłopotliwa, było tam dużo chaosu. Postaram się to poprawić. To jest najważniejsze, żeby to poprawić. Czuję, że tempo było naprawdę dobre i rzadko się zdarza, że popełniam tak wiele błędów w egzekucji. A mi się rzadko zdarza, że piszę rzadko przez samorzet, a tym razem tak się udało. Mam dysleksję, więc jestem usprawiedliwiony. Ale po napisaniu miliona słów w milionie tekstów prawie się tego wyzbyłem, a jednak tutaj poszło rzadko przez samorzet. Takie życie. No także tak czy inaczej. Mówi, że rzadko się zdarza przez RZ, że popełnia tak wiele błędów w egzekucji. Skupiam się na tym, aby zapomnieć o tym weekendzie. Martwiłbym się znacznie bardziej, gdybym popełniał te błędy, starając się odrobić czas. Odrobić czas w tym względzie, że bolid jest po prostu za wolny i popełnia te błędy, bo robi overdriving. Więc to nie jest to. Uważam, że bardzo, bardzo łatwo będzie nad tym zapanować. Szczerze myślę, też tak myślę. Myślę, że to nie jest kwestia taka, że on po prostu pęka, ale to pytanie po prostu trzeba zadać. No bo szczerze, jeszcze raz, po to rozmawiamy i taka jest Formuła 1. Jest jeszcze kwestia taka, że powinien dostać 5 sekund kary oczywiście na przeniesioną na kolejny wyścig za ten jump start, ale nie dostanie, bo nie ma takiej okoliczności. Regulamin przewiduje, że może być z tego dyspensa. 10 sekund by dostał, znaczy może to być zamienione na po prostu cofnięcie na starcie do kolejnego wyścigu. Natomiast to nie nastąpi. Natomiast sędziowie tłumaczyli, że po prostu i tak, że nie zyskał nic na tym jumpstarcie. Argument, że ktoś nie zyskał na popełnieniu błędu czy na przewinieniu jest o tyle absurdalny, że sytuacji jest mnóstwo takich, kiedy nikt nic nie zyskał na danym przewinieniu, a mimo tego dostaje karę. Dura lex, sed lex, tak? Twarde prawo, dura, twarde lex prawo, sed lex, sed, ale prawo. Więc znowu taki element wybiórczego
stosowania regulaminu przez sędziów coś, co było, jest i będzie w Formule 1. Niestety. Znaczy, ja nie mam pretensji, że on tej kary nie dostanie, ale po prostu dla mnie to jest dziwne, a dziwniejsze jest jeszcze to, że tłumaczyli, że on nie zakłócił żadnego innego wyścigu, podczas gdy ewidentnie sprowokował Alonso do zrobienia jump startu. Jump starty kiedyś były surowiej karane, zdaje się, że to było nawet stop and go, nawet 10 sekund za jump start, właśnie dlatego, że kierowca, który za wcześnie rusza, wysyła sygnał i myli innych. Więc ewidentnie przeszkodził Alonso, ewidentnie wpłynął na wyścig innego kierowcy, sędziowie uznali, że nie, więc to jest kolejny przejaw takiego wybiórczego sędziowania. Dziękuję Bartku za twojego donatana. Oby Max powalczył jeszcze o tytuł, jak rzeczywiście Red Bull coś tam znalazł, może być super ciekawy koniec sezonu. Pozdrawiam. Zrobimy o tym program, taki trochę long shot to był, że Max jeszcze się może liczyć w tej walce. Mi się wydaje, że takim katalizatorem tam będzie Singapur. I jeszcze potem będą pytania od was, więc możecie o to pytać. W sensie o takie rzeczy chętnie odpowiem. Zresztą generalnie w sesji pytań lubię też pytania off-topicowe, ale o tym może trochę później. I teraz tak, do mety dojechał 19 po starcie z 16 miejsca Franco Colapinto. Kwalifikację skończył na ścianie. Tuż przed nim Gasly ratował się ucieczką, postanowił nie przeładować po prostu idealnie w róg, tylko nie skręcić. Colapinto poszedł grubo za grubo, nie? Naprawdę to była duża różnica. I to skwitowało to potem słowami, które mnie bawią. Powiedział: zawsze wolę mieć drobny crash, gdy jadę szybko, niż być wolnym i nigdy nie niszczyć samochodu. No widać faktycznie, że woli te crashe. Natomiast jednak najlepiej w sporcie motorowym jest jechać szybko i nie rozbijać się. To jest jakby ten klucz złoty do tego, żeby być dobrym kierowcą i on tego klucza ewidentnie nie czuje, nie? Bo po prostu jeździ szybko i się rozbija. Często. Albo jeździ wolno. I się nie rozbija wtedy. Natomiast on walczy oczywiście o fotel na sezon 2026 Formuły 1 z Polem Aronem, no bo Briatore powiedział, że nie będą brali kierowcy spoza tego pula, spoza tego zapasu, które ma Alpine. Nie od tego mają swój program młodych kierowców, tak? Nie od tego Piastriego przecież kształcili, żeby teraz brać do samochodu odrzuconego przez Red Bulla Tsunodę albo Lawsona, bo takie były spekulacje. Ta walka moim zdaniem toczy się mniej na torze, niestety, bo na torze słabo się bronią, bardziej prawdopodobnie walczą o to sponsorzy, szczególnie sponsorzy Franco Colapinto i nie tylko w rozmowach, jakby nie tylko wspierając zespół swoimi sponsorskimi pieniędzmi, na tym poprzestańmy. Jeśli chodzi o wyścig Colapinto, uderzone przez Albona po pit stopie w tył, to oczywiście była absolutnie tylko i wyłącznie wina Albona, do czego też Albon się przyznał. Obrót pod barierę, spadł na 19 miejsce. No i tam gdzieś z tyłu się pamiętał. Mówi: ciężki dzień, nie mieliśmy tempa, zmagania z bolidem przez cały weekend, straciłem dużo czasu przez Alexa. 18 po starcie z 18 pola Pierre Gasly. Miał tą ciężkę w Q1, wyścig taki po prostu bez wyrazu, Alpine było zbyt słabe, nie oszukujmy się, to jest bolid z najsłabszym silnikiem, a tutaj silnik jest bardzo ważny, bo jest sporo prostych, a szczególnie ta najdłuższa w kalendarzu 2,2 km. 17 po starcie 14 pola Lance Stroll mówi, że długo zostawali na torze, licząc na safety car, który nie wyjechał, i liczą na poprawę w Singapurze, dlatego że to jest zupełnie inny tor. 16 po starcie 17 pola Nico Hülkenberg, który w Q1 przeładował ścianę, wrócił na kołach do boksu, ale bez przedniego skrzydła i w wyścigu trącił Bermana. To był racing incydent, no ale Nico Hülkenberg, wiadomo, podium wyjeździł, ale jednak swoje zawsze musi zrobić. Wiecie co, bo oglądam teraz wyścig Tymka Kucharczyka, który jest teraz po starcie z 5. pola, jest na 5. pozycji, chodzi o reverse grids. I prowadzi Shin, czyli Shin spadł na 3. miejsce w mistrzostwach, ale pada deszcz, ciekawy wyścig. W każdym razie podglądam, co się dzieje u Tymka, to jest jego drugi wyścig. Tymek oczywiście prowadzi w mistrzostwach, wygrał pierwszy wyścig, o tym potem. 15 po starcie z 11 miejsca Alonso, który i tak był zaskoczony, że na 11 pozycji był w kwalifikacjach. Miał ten jump start sprowokowany przez Piastriego, ale tak czy inaczej za to należy się kara. Trzeba patrzeć na światła, a nie na inne samochody. Tłoczył długą walkę z Hamiltonem, toczył na pierwszym okrążeniu, którą przegrał. Obaj jechali świetnie. Lewis mega dobrze jechał, Alonso jechał mega dobrze, ale Ferrari jest szybsze od Astona Martina na tego typie toru szczególnie, więc tutaj ostatecznie to musiało się skończyć. Dziękuję bardzo, Jacku, za twojego tradycyjnego donate'a. Donatan mówi na donate'y, bo czasami pytacie. Co mówi Alonso? Zareagowałem na ruch Oscara, ale niewiele to zmieniło, jeśli chodzi o wyniki wyścigu. Oczekuję, że w Las Vegas i Meksyku też będziemy z tyłu. To kwestia bolidu i charakterystyki toru. 14 po starcie z 20 miejsca Esteban Ocon, który dostał karę dyskwalifikacji za to, że jego skrzydło wyginało się zbyt mocno tylne, powyżej 5
milimetrów, 0,5. Miało problemy w kwalifikacjach z blokującymi się kołami, różne koła. W wyścigu agresywna strategia, która go wiele kosztowała. Generalnie ciekawe jest to, że Haas tutaj dużo stracił, bo miał naprawdę szybki bolid, ale specyfika toru i trudne warunki sprawiły, że nie byli w stanie tego wykorzystać na lepsze wyniki, szczególnie zawalone oczywiście kwalifikacje. 13 po starcie 19 pola, 20 w kwalifikacjach Albon, który jako pierwszy spowodował czerwoną flagę, trącając wewnętrzną ścianę w pierwszym zakręcie, co było frajerskim błędem, co jak co, ale jednak przywoładować w ścianę wewnętrzną to jest po prostu słabe, szczególnie dla kierowcy o takim doświadczeniu i z taką reputacją. W wyścigu miał pit stop na początku, jeszcze za SC, za safety carem, zmienił na mediumy, potem oczywiście trzeba było to odmienić, jakieś dziwne zagranie. No i na 17 okrążeniu przeładował w tył Colapinto. Niezdarnym bardzo atakiem, bardzo niezdarnym. Obrócił Colapinto, dostał karę 10 sekund, powiedział, wszystko stało się wczoraj. Zużycie opon było bardzo małe, więc niewiele dało się zrobić, aby wyprzedzać w pociągu DRS. Kolizja z Franco to mój błąd, ale jestem dumny z zespołu i podium Carlosa. Jeszcze wracam do dyskusji, bo może nie każdy oglądał, że ich... Też nie czytałem za dużo komentarzy pod wczorajszym programem. Nie będę oszukiwał dlatego, że raz, że miałem taką okoliczność rodzinną, a dwa, że po prostu dziecko mam małe i akurat tutaj musiałem trochę odpuścić. Natomiast chcę wrócić do dyskusji, jak oceniacie Albona. Tym bardziej, że jesteśmy po niedzielnym programie, który ma większą oglądalność. Bo z jednej strony super błyskotliwe występy i naprawdę bardzo dobre wyścigi. Większe problemy w kwalifikacjach, ale też potrafi i potem potrafi jechać super agresywnie, dobrze wyprzedzać i tak dalej. A jednak ma też całą masę błędów popełnianych, takich głupich, które nie przystają kierowcy o takim doświadczeniu. Ja po prostu nie mam wielki problem z umiejscowieniem Albona w hierarchii kierowców Formuły 1. To, co wiem na pewno, to, że gdyby był takim wymiataczem, za jakiego go niektórzy uważają, to nie odpadłby z Red Bulla, w którym dostał o wiele szans niż Gasly, bo ponad półtora sezonu. To raz, a dwa, że po prostu nie jest kierowcą z tej półki, na jaką go stawia szef jego ekipy. 12 po starcie z 15 pola Oliver Berman, on też wywołał czerwoną flagę w kwalifikacjach. W Q1 odbił się o ściany, ale bez konsekwencji. W Q2 już nie. Do 2 razy sztuka. Mówił, że wyścig był dobry comeback, ale po starcie z 15 pola było ciężko. Straciłem też kilka pozycji na restarcie i sporo czasu na pierwszym stincie za Colapinto i Strollem. I 11 po starcie z 13 pola Bortoleto, który po raz kolejny w ten weekend orze Nico Hülkenberga i to się już robi coraz bardziej przykre. Mimo że oczywiście Bortoleto Hülkenberga bardzo lubi i bardzo go broni. I teraz kierowca po kierowcy w punktach. 10. miejsce po starcie z 8 pola Isaac Hadjar, po kwalifikacjach wkurzony na siebie, bo popsuł ostatni zakręt. Powiedział, że jechał naprawdę dobre okrążenie, aż w ostatnim zakręcie postanowił się zabawić w skateboarding na tarce, więc prawdopodobnie chodzi o to, że podłogą pojechał sobie. Slide to się nazywa, jeśli to dobrze kojarzę. Straciłem 80 sekundy w drodze na prostą start-metę. Jak się popełnia błąd w ostatnim zakręcie, a potem jest 2 km prosto do linii start-mety, to faktycznie jest to bardzo, bardzo kosztowne. W wyścigu przeskoczył Norrisa na starcie, potem Hamilton go zepchnął już tam, kiedy się rozgrywało ostatecznie na 10. miejsce po naprawdę dobrej walce. Mówi, naprawdę dobry start, dorwałem Lando w drugim zakręcie, ale popełniłem błąd na restarcie i tam straciłem pozycję. Od tej pory tempo na mediumach nie było świetne, po zmianie na twarde opony było super, ale nie wystarczyło prędkości, aby wyprzedzać rywali z przodu. 9. po starcie 10. pola Charles Leclerc przez 4 ostatnie lata miał 5 pole position w tym wyścigu. 5, bo jeszcze był sprint i nigdy nie wygrał. W tym roku nie miał pole position, bo przeładował w Q3 potężnie w 15 zakręcie, w którym rozbił się także w 2021 i 2024 roku. Ktoś tam wyliczył, że miał więcej cracks w Baku niż pole position, ale policzył, że miał 4 pole position, nie licząc tego w sprincie, więc 5-5, no cóż. Kto gra grubo, wygrać musi, jest powiedzenie, a jednak nie sprawdza się w przypadku Charlesa Leclerca w Baku. W wyścigu na starcie ominął po prostu Piastriego, na restarcie też wykorzystał to, że zespał Norris i wszedł na 7. miejsce, ale potem został wyprzedzony przez Lando po pit-stopie. Przepuścił Hamiltona, który jechał na nowszych oponach medium i tak sobie dojechał do mety. Mówi, zawsze łatwo winić bolid, ale przez ten weekend faktycznie nie był on najmocniejszy. Źle rozegraliśmy sprawę z ustawieniami, po drugie mamy problemy, gdy jest zimno, a było zimno od wczoraj.
ale ja jestem pierwszym odpowiedzialnym za błąd w kwalifikacjach. Gdy ruszasz z 10 pola, ciężko jest zmienić sytuację. Utknąłem na cały wyścig za Liamem, naprawdę dobrze się bronił i miał wysokie prędkości na prostych, więc nie mogłem wykorzystać lepszych osiągów. Widziałem taką grafikę, porównanie, że skład Ferrari na takiej bardzo złośliwej stronie dwóch kierowców i na jednym był podpis, znaczy zdjęcie Leclerca i I am stupid, a na drugim Hamiltona I am worthless. Czyli jestem głupi, jestem bezużyteczny. Dziękuję bardzo, Pawle, za twojego donate'a. Dziękuję bardzo, Łukaszu, za łapkę w górę. I poproszę też o podbicie, bo jest taka opcja, kiedy są live'y. To jakby spinuje jeszcze program. 8 po starcie z 12 pola Lewis Hamilton, najszybszy w piątek i to naprawdę Ferrari w tym drugim treningu były mocne przed innymi, ale to wtedy sam Lewis przestrzegał, że to tylko piątek i że to niewiele znaczy, ale mówił też, że to w zasadzie bardzo duże postępy zrobili i że bardzo dobrze się jeździ. W sobotę po raz piąty nie wszedł do Q3, w tym sezonie po raz piąty i skarżył się na zły dobór opon przez zespół, że jakby zużyli, znaczy, że po prostu założyli mu softy zamiast mediumy, bo twierdzili, że mediumy się będzie trudniej dogrzewało, a wszyscy inni wiedzieli, że mediumy będą lepsze. O oponach soft jeszcze powiemy, tych C6, bo to komedia. Mówi, szczerze myślałem, że będę walczył o czołowe 3 pozycje, mówi po kwalifikacjach. Myślałem, że możemy być w stanie zdobyć nawet pole position. Tak dobrze nie czułem się przez cały rok. No ale start z 12 pola oczywiście nie był taki szał. Na starcie minął Piastriego, a potem po długiej mega walce koło w koło Fernando Alonso na 8 okrążeniu zawinął Hadjara i wszedł na 9 miejsce. Przed pit-stopami jechał już na 5 pozycji, no i potem zmienił na opony medium i wrócił na 9 pozycji, 7,5 sekundy za Leclerciem, którego szybko dogonił. Leclerc jechał na twardych oponach 17 okrążeń już w tym momencie, więc szybko go dogonił, został przepuszczony, co absolutnie słusznie. Wszedł na 8 miejsce, no i jechał sobie w pociągu DRS za Lawsonem. Lawson był na 5 pozycji, dalej Tsunoda, Norris i za Norrisem jechał Lewis. Mówi, progres jest pozytywny, ale nasze tempo wyścigowe nie było wspaniałe. Dużo straciłem na pierwszym stincie, na twardej oponie w porównaniu z chłopakami na mediumach, ale pod koniec wróciłem. Kluczem były kwalifikacje, a my operacyjnie nie rozegraliśmy ich dobrze. 7 po starcie z 7 pola Lando Norris. Zdrowie Lando. Jeszcze raz podkreślę, odwincie sobie to okrążenie, jak jest. I są jego onboardy z kwalifikacji. On naprawdę idzie grubo. To super, ten pierwszy sektor, szczególnie milimetry od ścian, nawet być może w pewnym momencie za mocno w jednym miejscu uderzył w ścianę, ale jechał, no w kluczowej sytuacji jechał bardzo odważnie, precyzyjnie i tylko 7 pole startowe to nie była jego wina. To była wina tego, że jechał po prostu w najgorszych warunkach, czyli z przodu stawki. Zamiast, że nie wspomnę o tym, że nie miał też cienia aerodynamicznego i na prostych nie mógł zyskać, no ale też przede wszystkim no, na ten greasy tor, śliski, a kiedy on przejeżdżał po tym śladzie, to inni kierowcy na tym śladzie po prostu zyskiwali. Każdy kolejny kierowca zyskiwał jadąc na tym śladzie, bo po prostu ten spray tak rozrzucany na boki i więcej przyczepności. Generalnie to jest genialne w kierowcach Formuły 1, że no, takie kwestie jak słońce zachodzi za chmury i wykorzystują, że jest tor szybszy, nie wiem, o 2,3 sekundy, albo to, że jadą po śladzie za kolejnym i tak czują tę przyczepność przy takich przeciążeniach, tak do 6G, że no, taka drobna rzecz niby ma wpływ na to, że się poprawiają, to jest po prostu niewiarygodne. Za to chyba podzieliłem najbardziej kierowców właśnie Formuły 1. Generalnie wyścigowych, ale Formuła 1 to jest szczególnie trudne, no bo to najbardziej ekstremalne maszyny. Jeśli chodzi o start, no to tak, po pierwsze spadł na 8 miejsce za Hadjara, wyprzedzony na hamowaniu do drugiego zakrętu. Fakt jest taki, że cisnął Tsunodę i to się w ten sposób rozegrało, no ale no, został objechany dość łatwo. Na restarcie fatalnie zaspał i spadł na 9 miejsce za Leclerca, co nie pomogło oczywiście w optymalnym wykorzystaniu tego, że w tym wyścigu nie jechał już Piastri. Przed pit-stopem jechał już na 4 pozycji, i zjechał po twarde opony i wówczas 4,1 sekundy postoju. Prawe strony problem z dokręceniem tyłu i jeszcze większy problem z dokręceniem przodu. Nie pierwszy raz w tym roku w McLarenie i wrzucił na 8 pozycji za Leclerciem, podczas gdy są wyliczenia, że gdyby nie to, to wyjechałby przed Leclerciem i przed Tsunodą i miałby szansę jeszcze próbować powalczyć z Lawsonem. No a tak, strata tych kilku pozycji, ale jeszcze raz, kolektywnie. I on dawał ciała, i McLaren dawał ciała. No też pamiętajmy, że w drugim treningu szkodził samochód, uderzył w ścianę. Trudne warunki, to się jakoś broni. Natomiast no tu jeszcze raz, i obie strony się nie popisywały. Leclerca wyprzedził na 41 okrążeniu,
i wszedł na 7. miejsce, ale potem już utknął w tym pociągu DRS za Tsunodą, przed którym jechał Liam Lawson. Mówi, zbyt ciężko jechało się za innymi i wyprzedzało, więc prędkość bolidu nie miała znaczenia, a nasz bolid był szybki. Piastri też mówił, że był szybki McLaren, czyli no zmarnowane szanse. Nie dało się nic zrobić ze strategiami. Nic więcej nie dało się dziś osiągnąć. Cały weekend maksymalizowałem swoje szanse, ale wczoraj popełniliśmy za dużo błędów. I wczoraj i dziś tak naprawdę. No i tutaj nie chcę się pastwić. McLaren ma najlepszy samochód, prawda? Oni nie zdobyli tu mistrzostwa, prawda? Bo się o tym krzyczało. Mogli, ale byli o wiele za daleko z tyłu, bo szczególnie Mercedes nadrobił dużo punktów. Więc no, mają lepszy samochód. Tutaj prawdopodobnie nie mieli jakiejś mega przewagi. Prawdopodobnie byli jednym z zespołów czołówki. I nie pierwszy raz się zdarza, że kiedy nie mają takiego bolidu, to ani Norris, ani Piastri nie są w stanie tego wykorzystać. Co robi się takie trochę powoli niepokojące. Czy dziwne. Uważam, że obaj są mega dobrymi kierowcami, bardzo porównywalnymi, i Piastri, i Norris. Jeszcze raz podkreślę, jak Norris zdobędzie Mistrzostwo Świata i nie będzie to wynik matactw McLarena, a będzie absolutnie zasłużonym mistrzem świata. Natomiast no, czy mają kierowców najlepszych? Czy gdyby na rynku pojawił się Max Verstappen, to rozsądny szef McLarena, o co nie podejrzewam, nic nie mówiąc, bo to szefom McLarena zawdzięcza tę pozycję, ale nie jest idealny. To rozsądny szef zespołu zlekceważyłby taką pozycję? Czekajcie. Muszę tu wywalić jednego kolesia. O, dziękuję. To nie pudelek. Dodam jeszcze. No, chyba nie. W sensie, że rozsądny szef zespołu, gdyby Max był, tak jak powiedział Robert Kubica kiedyś w Codrive'ie, że każdy szef zespołu powinien rozważyć zatrudnienie Verstappena, jak znajdzie się na rynku. No moim zdaniem, możemy otworzyć dyskusję znowu, żaden z tych zawodników, ani Norris, ani Piastri, nie jest na poziomie Maxa Verstappena. Podkreślam jeszcze raz, Piastri także nie. 6. po starcie z 6. pola Tsunoda, wielka duma, wielkie sukcesy. Po pierwsze 6. pole, bo wszedł do Q3 i 6. pole startowe. Tylko trzeba dodać, że tracił ponad sekundę do Verstappena, który zdobył pole position, więc trudna sesja oczywiście i nie rozwalił i tak dalej. Chyba też dostał w ten weekend upgrade, więc no, ale trzeba wykorzystać każdy wynik, no ale szczerze, patrząc na stopery, mówiłem to wczoraj po kwalifikacjach, okej, spoko, nie rozwalił samochodu, był 6, no ale każdemu kierowcy, który startował koło Verstappena, zespół stawiał zadanie, że ma być 2 do 3 sekundy wolniejszy od Verstappena. No to Tsunoda był ostatnio 9 dych za Verstappenem na Monzy, a teraz jest sekunda. I to tyle. Wyścigu na starcie zawinął Russella do 2. zakrętu, całkiem ładnie, po czym dał się wyprzedzić jak dziecko do 3. zakrętu. Na restarcie znowu zawinął Russella, który jakby no, wywiózł się walcząc z Antonellim i skończył na 5. miejsce, no ale na 10. okrążeniu Russell znowu odebrał mu tę pozycję. Jednakowoż jechał na 3. pozycji, pisałem na Discordzie do moich patronów, bo sobie zawsze komentujemy na Discordzie, zapraszam, super fajnie jest. Róbcie screeny, nie? Tsunoda 3. Po pit-stopach Lawsona, Antonellego i Sainza, natomiast po swoim zmianie opon zwrócił na oponach medium za Lawsonem, ale Lawson go, znaczy przed Lawsonem, ale Lawson go zawinął, mając bardziej dogrzane opony i zepchnął na 6. miejsce. No i potem Red Bull był szybszym samochodem, co było widać ewidentnie i miał o wiele świeższe opony, ale Yuki już tego nie był w stanie wykorzystać. I mówi tak, tempo, które dziś pokazałem, było o wiele lepsze niż poprzednio, a przecież mówili, że tam w kwalifikacjach jest super, tak? 9 dych na Monzy, tutaj prawie 9 dych, tutaj jest sekunda ponad do maksa, więc jest super dobre tempo w kwalifikacjach, tylko nad wyścigami możesz popracować. No to twierdzi, że było o wiele lepiej. Daje mi to pewność na przyszłość. To potężna zmiana dzięki wsparciu zespołu. Wysiłki, które wkładałem przez te tygodnie, dały ten postęp. Mogę się jeszcze poprawić, ale to był dobry wyścig. No myślę, że tak, patrząc na poprzednie szczególnie. W ten weekend dostałem coś, co daje mi wielką pewność. Nie mogę powiedzieć co. Ale daje mi pewność, że będę tak jeździł bardziej powtarzalnie. Czyli tak w sensie, że na tym poziomie. Trzymamy kciuki absolutnie. Tylko, że ja trzymam, żeby to był wyższy poziom. Żeby był bliżej Verstappena w kwalifikacjach o wiele i w związku z tym też wyżej w wyścigach. O, czekajcie, już jest meta 3. wyścigu w Barcelonie. Euro Formula Open, czyli wyścig Tym Kasinisz jest na mecie i zwycięstwa, ale to jest reverse grids. Tymek też z tej pozycji Barrichello go wyprzedził. Coś tam się musiało zadzieć, nie widziałem tego. Barrichello, Sentego Barrichello oczywiście. 5. po starcie z 3. pola Liam Lawson.
Pamiętajcie, że między nim a Tsunodą rozgrywa się walka o fotel w Racing Bull w sezonie 2026, no bo to chyba oczywiste, że Hadjar będzie musiał pójść do Red Bulla, chcąc nie chcąc, nolens volens po łacinie, oczywiste się wydaje też, że szansę w zespole dostanie Arvid Lindblad, którego Marko uważa za drugiego Maxa Verstappena, więc to jest to ponoć też klepnięte. Więc oni walczą o przetrwanie w Formule 1. Lawson, mega dobre kwalifikacje. Fakt jest taki, że rzeczywiście kwalifikacje były trudne, przerywane przez deszcz. Dużo rzeczy się działo bardzo takich dramatycznych. Czekajcie, Tymek 7 był ostatecznie na mecie. Coś tam się musiało wydarzyć. Jakiś musiał być incydent. Niestety tego nie oglądałem. No nic, ważne, że punkty zdobyte w ten weekend dają mu cały czas utrzymanie prowadzenia w walce mistrzostwa. Taka to już jest końcówka sezonu. Więc mega dobre kwalifikacje, natomiast na dystansie brakowało tempa. No, na 21 okrążeniu zbyt późny pit stop, jedno okrążenie, przez co dał się podciąć Antonellemu. Znaczy Antonelli go nie podciął, ale go wyprzedził potem na prostej, mając bardziej dogrzane opony. Oczywiście bardzo dobrze jadąc Antonelli go, ale go ominął, tak? To nie było. Gdyby wyjechał okrążenie wcześniej, być może miałby dogrzane opony i do tego wszystkiego by nie doszło. Patrzę na te wyniki wyścigu. Potem podciął go także Russell, ale Russell tak częściej by go podciął, moim zdaniem. Więc pod koniec jechał na 5. pozycji, na plecach miał Tsunodę. Yuki miał opony młodsze 18 okrążeń i mediumy. On jechał na starszych oponach hard i wolniejszym samochodem. I mimo tego nie dał się wyprzedzić, a za nim jeszcze jechał Norris, Hamilton i Leclerc. Mówi, ostatnie okrążenia były intensywne, 10-15 okrążeń. Trochę jestem rozczarowany, ale potem skąd startowałem, jestem rozczarowany po tym, skąd startowałem, ale nie mieliśmy tempa, aby bronić podium, więc to piąte miejsce to dla nas wielka sprawa. Dziękuję zespołowi, mieliśmy dobry bolid przez cały weekend. Tymek 7, bo na deszczówkę jechał cały weekend. Dziękuję bardzo, Andrzeju. Niestety nie byłem w stanie tego oglądać. Przegrał z kierowcami, którzy jechali na slicku. Czwarty postaci z czwartego pola Kimi Antonelli. Co prawda w Q1 nie zauważył żółtej flagi, nie dostał za to kary i słusznie, bo to szkoda było psuć taki rezultat i znowu to jest na relatywizm sędziów, ale czasem mi się nie podoba, ale jak już jest, no to w takim razie niech będzie w takich sytuacjach używany, tak, żeby już nie niszczyć weekendu kolesiowi, który potrzebuje bardzo desperacko, żeby dobry weekend zaliczyć. Znów pokonał Russella w kwalifikacjach na trudnym ulicznym torze i znów przegrał w wyścigu. To jest charakterystyczne. On chyba nigdy w tym roku nie był przed Russellem w wyścigu. Natomiast mimo wszystko mega dobry wynik w kwalifikacjach. Mówi, że różnicę zrobiły treningi, bo czuł się po prostu, że nie popsuł żadnego treningu, więc czuł się gotowy na kwalifikacje. W kwalifikacjach nie przejechał na 100% swojego okrążenia, patrząc na krasze rywali, co akurat moim zdaniem było dobrą decyzją. No i też mówił, że popełnił duże błędy. W drugim i 7 zakręcie podmuch wiatru pozbawił go 0,3 sekundy, więc on generalnie był trochę wkurzony na siebie. Uważa, że mógł startować nawet, przypuszczam, z pierwszego pola albo z drugiego co najmniej, tak? Czyli przeskoczyć Sainza, który przecież stracił dużo do Verstappena w kwalifikacjach. Pomaga w dobrych kwalifikacjach swoich. Więc był na siebie wkurzony i po wyścigu też był na siebie wkurzony, ale to za chwilę. Trochę tylko. Na restarcie ostra, mega dobra obrona przed Russellem, tak trzeba jeździć, zachował to 4. miejsce. Potem zespół nie nakazał mu puszczenia Russella. Okej, nie mam z tym problemu, ale trzeba to odnotować, że faktycznie dostał ten priorytet. No i na 19 okrążeniu zjeżdża na pit stop, dzięki czemu podcina Lawsona, czy inaczej nie podcina, ale jest w stanie go potem wyprzedzić bez mydła. Natomiast spada po pit stopach na to 4. miejsce. Russell go zepchnął, bo Russell po prostu ciągnął bardzo długi stint na oponach twardych. Jeszcze raz, większość kierowców, którzy ruszali na oponach twardych, zyskała. Ci kierowcy, którzy ruszali na mediumach, niektórzy zyskali, ale o wiele więcej kierowców straciło generalnie, jadąc na oponach medium. Więc Russell go oczywiście zepchnął poniżej tego podium. Tak czy inaczej, bardzo dobry weekend Antonellego w samą porę. No i jeszcze raz, znów bardzo trudny tor, bardzo trudne warunki. To tor uliczny, tak jak Miami. Co pokazuje jednak, że w tym chłopaku tkwi potencjał. Faktycznie, nie? To nie przypadkiem na takich torach w takie weekendy tak sobie radził w kwalifikacjach i także w wyścigu dobrze, ale też nie przypadkiem znowu Russell go pokonał. Russell ma po prostu o wiele większe doświadczenie, plus jest mega dobrym kierowcą. Co mówi Kimi? Jestem trochę rozczarowany, bo miałem nadzieję na podium. Byłem tak blisko. Prawie wszedłem w strefę DRS Carlosa, ale w jego cieniu aerodynamicznym pojawiły się problemy. Wciąż porządny wynik, szczególnie dla zespołu. Nadrobiliśmy wiele punktów nad Ferrari. De facto przeskakując Ferrari w klasyfikacji konstruktorów. Trzeci po starcie z drugiego pola Carlos Sainz. Najpierw, po jeszcze bardzo dobre kwalifikacje, znowu, bo kwalifikacje mu dobrze idą. Przejechał okrążenie na samym początku Q3, a potem zaczął coraz bardziej padać i
tak naprawdę dzięki temu startował z drugiego pola. Niewiele brakowało, a zdobyłby pierwsze pole position dla Williamsa od Grand Prix Austrii 2014. No i to mu dało podium, bo na starcie obronił pozycję. Potem go tylko podciął Russell i tak czy inaczej pojechał na pudle. Bardzo szczęśliwie mówi, nie potrafię opisać mojego szczęścia, to lepsze niż moje pierwsze podium w Formule 1. Walczyłem o to cały rok. Udowodniliśmy, że gdy wykorzystamy naszą prędkość, którą mieliśmy od początku roku i wszystko złożymy w jedną całość, stać nas na niesamowite rzeczy. Dziś w wyścigu nie popełniliśmy jednego błędu i pokonaliśmy wiele samochodów, których nie oczekiwałem, że pokonamy. Udowodniliśmy potężny krok postawiony od zeszłego roku, idziemy we właściwym kierunku, tylko dotąd miałem dużo pecha, mówi Carlos Sainz. Tutaj może nie jest to najlepszy moment, bo faktycznie super dobry weekend w końcu w wykonaniu Carlosa, super dobry weekend, ale tak jak był wcześniej mistrzem świata Honoris Causa, bo powiedział, że byłby mistrzem świata w 2022 roku, jeśli dobrze pamiętam, gdyby bolid jakoś mu bardziej pasował jak ten w 2023, czego jakby nie zapomnę nigdy, no to ostatnio powiedział też, że gdyby został w McLarenie, to byłby mistrzem świata. Może by był, może by nie był. Nie jestem wcale taki przekonany. No ale w każdym razie już ma 2 tytuły mistrza świata Honoris Causa Carlos Sainz. Jeden za to Ferrari, a drugi za to, że odszedł z McLarena. No ale tłumaczył też, że no, jak się dostaje propozycję od Ferrari, szczególnie w tamtych czasach McLarena, no to nikt nie odmawia Ferrari. Drugi po starcie z 5. pola George Russell. Miał to tasowanie z Tsunodą. Najpierw na pierwszym okrążeniu wyprzedzony, ale łatwo odzyskał, bo Tsunoda dał się łatwo wyprzedzić. Potem na restarcie znowu stracił po ataku na Antonellego i znowu odzyskał tę pozycję. Potem cisnął Antonellego, który go trochę blokował, jedząc na zużytych bardziej mediumach. Prosił, żeby go przepuścił. Antonelli zespół go nie posłuchał. Jeszcze raz, nie mam z tym problemu, po prostu trzeba to odnotować. Dopiero po pit-stopie Antonellego wszedł na 4. miejsce, cisnął Lawsona, ale Lawson też zjechał do boksu. No i bardzo, bardzo dobre tempo, bezbłędna jazda sprawia, że jedzie już na drugiej pozycji przed pit-stopem i po pit-stopie także wraca na drugiej pozycji. Podciął Antonellego, Sainza i Lawsona. Cieszymy się z powrotu na podium. Dla mnie weekend był ciężki, opuścił sesję czwartkową z powodu choroby, ale bolid był wspaniały, co pokazał także Kimi na 4. pozycji. Dziś na szczęście czułem się lepiej niż w piątek i sobotę. Teraz muszę odpocząć, to dobry krok w walce z Ferrari w mistrzostwach konstruktorów. Z całą pewnością. Max Verstappen po pierwsze absolutnie mistrzowska postawa w kwalifikacjach. W ultra trudnych warunkach, jeszcze na oponie, która jego zdaniem nie była optymalna, bo już mediumów nie miał, więc musiał jechać na softach. Sainz zwrócił uwagę, że wiadomo było, że kierowcy jadący szybszymi bolidami będą mieli nad nim przewagę tych 4 czy 0,5 sekundy, ale tylko Max to wykorzystał i jego to nie dziwi, że Max to wykorzystał. Mnie też to nie dziwi. Po prostu, no znowu, w super trudnych warunkach, na super trudnym torze, gdzie trzeba mocno ryzykować, gdzie trzeba wyczuwać przyczepność w każdym zakręcie, bo przecież no, jest ten ślad trochę wyjeżdżony przez Norrisa, ale miejscami jest wilgotno, trochę kropi deszcz. On był jedynym, który poprawił okrążenie na tyle, żeby przeskoczyć Sainza i to dość mocno, więc to było super. Potem start na twardych oponach, ryzyko absolutnie do ogarnięcia, no bo bardzo krótki rozpęd do pierwszego zakrętu. Obronił, kontrolował do samej mety stawkę, odnosząc 67. zwycięstwo w karierze. Niewiarygodne. Mówi, wygrać tu znów to fantastyczne. W wyścigu bolid działał naprawdę dobrze, mieliśmy czysty tor cały czas, więc mogłem dbać o oponę. Bolid był nerwowy na wietrze, więc nie było łatwo. Pytanie, czy jest ciągle walca Mistrzostwa Świata, do czego przejdziemy podczas na klasyfikację kierowców. Co teraz uczynimy? Zanim to uczynimy, pragnę Was zachęcić, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, a są takie osoby i to nie mało, co mnie bardzo cieszy, bo jestem niezależnym dziennikarzem, no to jest opcja Suppi jeszcze. Nie tylko Patronite, ale Suppi jest link, czyli zaproszenie na kawę takie symboliczne. A może i na inny napitek będę zobowiązany, jeżeli uznacie, że jest to dobry moment. Przechodzimy do klasyfikacji kierowców i konstruktorów tradycyjnie. Nawet mam przygotowaną klasyfikację kierowców, proszę Państwa. No tak, cały czas duża przewaga Piastriego nad Lando Norrisem. 25 punktów. To jest jakby odstęp jednego wygranego wyścigu. No i właśnie kwestia Maxa Verstappena. No strata jest cały czas duża, dlatego, że jest to 69 punktów, już to wcześniej obliczyłem. No ale nie takie numery w Formule 1 oglądano. Nieprawdaż? Więc w momencie, gdy do końca sezonu, ile mam jeszcze wyścigów? 7? No to
Czemu nie? Jeszcze raz, moim zdaniem katalizatorem będzie Grand Prix Singapuru, czyli to jedyny wyścig, którego Verstappen jeszcze nigdy nie wygrał. Jeżeli Red Bull poprawił się na tyle, żeby ten wyścig wygrać, no to wtedy, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo mam o tym osobnego newsa. Z innych ciekawych rzeczy, Antonelli przeskoczył Albona, potężny skok Sainza z 18 na 12 miejsce, ale wciąż 39 punktów straty do Albona. Albon pomógł w ten weekend mocno. Skok Lawsona z 15 na 13 miejsce i tylko 9 punktów już traci do Hadjara, co jest ważne, no bo Hadjar jest dla niego wyznacznikiem. Hadjar ma o wiele mniejsze doświadczenie, ma mniejsze doświadczenie w Formule 1, jest młodszy. I Tsunoda z 19 miejsca na 17. To są zmiany w klasyfikacji kierowców, takie najważniejsze. Jeśli chodzi zaś o konstruktorów, no to przede wszystkim Mercedes przeskoczył Ferrari. A i tak Ferrari miało farta, że tak długo się trzymało. Myślę, że Jacques Villeneuve, chociaż ostatnio Robert polemizował z tymi opiniami generalnie Jacques'a Villeneuve'a. Ja lubię i uważam, że są bardzo wyraziste i wiele z nich jest trafionych. Zwraca uwagę Jacques Villeneuve, że Ferrari ma szczęście, że Mercedes ma tylko jednego kierowcę i Red Bull ma tylko jednego kierowcę. No i w tym momencie... Kiedy Antonelli dowiózł, nagle, plus George był jakby koniem pociągowym przez cały sezon, no to nagle Ferrari spada na 3. miejsce. I szczerze mówiąc, lubię Ferrari, ale trzymam kciuki. Mercedes zasługuje na to drugie miejsce w mistrzostwach, więc trzymam kciuki, żeby Mercedes to dowiózł po prostu przed Ferrari. Ferrari na to miejsce nie zasługuje. Jeszcze za chwilę pomówimy trochę o Ferrari. Druga zmiana, Racing Bulls przeskoczył Astona w tej walce w drugiej połowie stawki. Tak to mniej więcej wygląda w tej rozgrywce. I teraz pora na tych parę krótkich newsów. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, możecie już temperować ołówki. Po pierwsze, McLaren obawia się... Daniel zwraca uwagę, dziękuję Danielu, pozdrawiam serdecznie, że 3 wyścigi sprinterskie jeszcze i 7 wyścigów. No tak, 7 rund do końca, 7 rund, a tak naprawdę 10 wyścigów. I to od razu szybkie obliczenie, także 205 punktów do zdobycia jeszcze zostaje. Verstappen ciągle w grze i to mówi Andrea Stella, szef McLarena. Mówi, przywieźli nową podłogę na Monzę. Możliwe, że nieco inaczej ustawią swój samochód. Słyszymy teraz, jak Verstappen mówi o dużo większym docisku niż wcześniej. Więc być może odblokowali osiągi i wcale nie zdziwiłbym się, gdyby Red Bull kontynuował passę, którą zaczął. Pole position na Monzy, zwycięstwo i pole position tutaj, pole position i zwycięstwo na Monzy, pole position tutaj, a potem jeszcze zwycięstwo, bo to mówi po kwalifikacjach. Red Bull to bardzo poważny kandydat do wygrania wyścigów i bardzo poważny pretendent do mistrzostwa kierowców. Zgadzacie się z tym? Czy wierzycie w to, że przy takiej stracie jest to możliwe? Moim zdaniem tak, szczególnie jeżeli McLaren będzie na przykład bawił się w taką, jeżeli nie obstawi kierowcę, który jest szybszy po prostu, który jest wyżej. Liczę na to, że tego nie zrobi. Liczę na to, że, bo szczerze nie jest sekretem, że jakby moim ulubionym kierowcą w obecnej stawce jest Verstappen, ale to nie jest jakby, nie chodzi o to, że ma, nie wiem, jakieś piękne oczy albo spędziliśmy jakieś romantyczne chwile gdziekolwiek, tylko no ja po prostu podziwiam kierowców najlepszych, tak? I zawsze tak było i zawsze tak będzie, więc w momencie, kiedy no, jest koleś, który tak wymiata i po prostu jest takim pasjonatem ścigania, tak, że jeździ po tym Nordschleife i że cały czas tłucze na simach i tak dalej, jest tak bardzo poświęcony sportowi, który ja tak bardzo kocham i dzięki temu talentowi i wykształceniu wyścigowemu przez ojca i tej determinacji w ściganiu jest kierowcą lepszym od każdego, a jest, no to w tym momencie no, kibicuję mu i tyle po prostu, bo jest najlepszy. Ja po prostu najbardziej w kierowcach podziwiam to, jak jeżdżą i zawsze tak było i zawsze tak będzie. Po prostu uwielbiam jeździć samochodem i no, zawodnicy wyścigowi, szczególnie ci bardzo dobrze, ale nie tylko. Słaby kierowca Formuły 1 to ciągle zajebisty kierowca. Czy kierowcy WRC, no to dla mnie półbogowie, tak? W sensie to, co robią ci kolesie, no to niewiarygodne, nie? To jest niewiarygodny kunszt, który staram się dostrzegać i to jest ciągle bardzo trudne, bo to jest niewiarygodne, jak oni są świetnymi kierowcami. Tego się nie da słowami opisać. Czasami próbuję to jakbyś przytoczyć, nie? Że się mówimy, że 0,2 sekundy stracił to dużo. Mrugnięcie okiem trwa 0,2 sekundy, tam od 1,1 2. I oni walczą na takich marginesach, czy w rajdach, po prostu jakie rzeczy kierowcy wyprawiają, to jest niewiarygodne, jak ryzykują i co idą. Więc po prostu, no jeszcze raz, no
wyprzedzając pretensje wielu osób, które nie lubią Verstappena i mają do mnie pretensje, że lubią, no kochani, kurde, sorry, ale po prostu kierowcy są super mega, a on jest najlepszym z tych kierowców. I dlatego właśnie, tylko i wyłącznie dlatego chciałbym, żeby zdobył to 5. tytuł Mistrza Świata. Dziękuję bardzo, dostałem 3 donatany, widzę. Normalnie odpowiadam pod koniec, ale jako, że jest to zaznaczone na niebiesko, czy kolorem, no to nie mogę nie odpowiedzieć. Czy Hamilton powinien oddać miejsca, skoro nie dogonił Norrisa? Czy problemy Ferrari oznaczają dla Roberta? Co problemy oznaczają dla Roberta Kubicy Ferrari? Nic zupełnie nie oznaczają dla Roberta, natomiast gdyby było fair, tak, to teoretycznie powinien to oddać Hamilton, no ale no tak, i Leclerc był zaraz za nim, no ale ja, że to jest to Lewis Hamilton, a szefem jest Fred Vasseur, jego wielki fan i tak dalej, inni są fanami, no to nie musiał, a że Ferrari nic nie walczy, to też nie ma sensu tutaj podnosić larum. Ale faktycznie jest to dobre spostrzeżenie, że zazwyczaj jak ktoś kogoś przepuszcza, no ale też jest inna sprawa. I dlatego pewnie nie oddał. Gdyby Leclerc nie puścił Hamiltona, przy tej przewadze opon i prędkości prawdopodobnie Hamilton by to wywalczył. A jakby tego nie wywalczył, to mogliby się zdarzyć, więc absolutnie to też... Nie, no myślę, że przy tej sytuacji to akurat jest uzasadnione, że tej pozycji nie oddał. Max pojechał po Pirelli, ponieważ Pirelli upiera się przy mieszance C6, podczas od początku wiadomo, że jest to jedna wielka skucha, no ale wiecie, to jest wizerunkowo bardzo słabe, więc wolą się podkładać co kilka weekendów, niż uznać po pierwszym, że no dobra, tutaj chyba trochę coś nam nie wyszło. Mówi, powinienem porozmawiać z Pirelli, mówi Max Verstappen, i powiedzieć im, żeby zostawili te opony w domu, bo tylko utrudniają cały weekend. Nie masz nawet porządnych referencji co do opon medium aż do kwalifikacji, no bo jest za mało kompletów, żeby je objeździć w treningach. Trzeba tłuste softy, czymś trzeba jeździć, które się potem będą do niczego nie nadawały. Jeszcze trzeba je zakładać w kwalifikacjach, jak się skończą mediumy. To nie ma żadnego sensu. Jeśli opona nie działa tu, nie działała w Monako, nie działała na Imoli i w Montrealu, to lepiej zostawić ją w domu. Co ty mówisz? Hold My Beer będzie... Jeszcze wezmą na 3 wyścigi, żeby pokazać, że wcale nie jest taka słaba. Skoro mowa o Pirelli mówi, że póki co, patrząc na dane, które uzyskali pod koniec czerwca, zespoły dają Pirelli swoje dane na temat spodziewanych osiągów bolidów. To są oczywiście dane szacowane w symulatorach czy w laboratoriach, natomiast no, mają jakieś swoje narzędzia. Dają im te dane, żeby Pirelli było w stanie przygotować odpowiednie opony na sezon 2026, no to powiedział Mario Isola, szef sportowy, zresztą mega fajny koleś swoją drogą, Mario Isola, szef sportowy Pirelli, powiedział, że różnica między najszybszym a najsłabszym zespołem wynosi, najbardziej zaawansowanym, tak to nazwał, wynosi 20%. Zwróćcie uwagę, teraz mamy bardzo bliską stawkę, bardzo ciasną, 20% to przepaść. To jest po prostu, gdyby stosowano zasadę 107%, czyli że kierowca, który ma powyżej 107% pole position, to nie może wystartować w wyścigu, to by była absolutnie totalna przepaść. Kubo, widzę twoje pytanie. Po tym dziale będą pytania od was i to już za chwilę, mam jeszcze tylko kilka drobnych rzeczy. Tak więc, no, póki co prognozy na sezon 2026 są ciągle słabe, a skoro mowa o sezonie 2026, Fernando Alonso mówi, że może odejść po tym sezonie, dlaczego? Bo wiąże z nim wielkie nadzieje. Mówi, wiem, że to moja ostatnia szansa i to jest czynnik kluczowy. To ostatnia wielka zmiana techniczna, przez którą przejdę i ostatnia szansa, aby wygrać kolejny wyścig, a to już minęło kilkanaście lat, prawda? Cieszyć się wzlotami, wchodzić na podium i walczyć o tytuł. Jest dużo nadziei związanej z sezonem 2026 i jemu chodzi o to, że jeżeli faktycznie Honda zrobi wystarczająco dobry silnik, nie musi być najlepszy, bo są też głosy, że to nadwozia będą ważniejsze, a Adrian Newey wyczaruje super nadwozie, a wiem skądinąd, że działy techniczne musiały się bardzo dużo pracują i w pocie czoła, dlatego że przyszedł Adrian i po prostu przewalił im pół projektów samochodów, bo no miał swoje własne już pomysły i koncepty. I Newey zrobi faktycznie na tą nową erę aerodynamiczną jakieś cudo, no to Alonso może walczyć o Mistrzostwo Świata w tym sezonie 2026 i jeżeli będzie walczył albo nawet zdobędzie to mistrzostwo, to po prostu odejdzie po tym sezonie. A jeżeli nie, no to jest opcja, że poczeka jeszcze, bo mówi, że no po tak wczesnym transferze, no to rozsądnie jest myśleć, że drugi, trzeci rok samochodu Neweya będzie lepszy dla zespołu i pozwoli mu walczyć o ten tytuł, plus jeszcze dla Hondy też to się oczywiście Hondzie przyda. Luca Di Montezemolo, legendarny prezydent Ferrari za czasów Schumachera, podsumował Ferrari, powiedział, patrząc dziś na Ferrari, żałuję, że nie mają lidera. Mocne słowa, co? Nie ma przywództwa i ponad wszystko widzę, że brakuje tu silnej, zdeterminowanej duszy.
I to dotyczy całego topu, nie tylko Freda Wassera, ale też Johna Elkana, który jest prezesem od 2018 roku i Benedetto Vigne, który jest CEO od 2021 i tego kolesia, co to położył Ferrari, wymyślając, że mają mieć bolid najszybszy na prostych. No i mieli, ale tarcili w zakrętach, to jest w ogóle komedia. I jak się nad tym zastanowić, no nie znam Vinni i Elkana, chociaż parę rzeczy widziałem i Elkan faktycznie nie wygląda na zdeterminowaną, silną duszę, daleko do tego. Mi się wydaje, że to jest dobre podsumowanie Ferrari. Możemy ciągle dyskutować na temat tego, czy Fred dobrze robi dla Ferrari, czy nie. Oczywiście to go broni, bo to jego przyjaciel, plus lepiej mieć przypuszczalnie słabszy zespół do walki niż lepszy. Właśnie Mercedes przeskoczył Ferrari, więc zawsze, tak jak kierowcy lubią propsować słabszych kierowców, tak Hamilton Bottasa pod niebiosa wynosił jako swojego kolegę z ekipy. Że świetny był Bottas. Super był Bottas, nie? Bo go klepał jak chciał, z łatwością. To i na tej zasadzie Fred trzyma się tego Ferrari. Fred ma swoje zalety, naprawdę jest bardzo inteligentnym kolesiem, bardzo dobre umiejętności miękkie i nie jest z palcem robione. W sensie, że naprawdę bardzo dużo osiągnął w motorsporcie, zanim został szefem Ferrari, już w kategoriach juniorskich, potem jako szef Renault, czy Alfa Romeo, czy Zaubera, to tak przeciętnie było. No jako Ferrari możemy dyskutować, czy ten zespół zrobił faktycznie aż takie wielkie postępy, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że ma rację, że nie mają takiego lidera charyzmatycznego. Do Johna Todda, jak ktoś pamięta, na pewno bardzo mu daleko. Czy Kubica w McLarenie zostałby mistrzem świata? Nie wiem. Taken by the Scourge. Nie wiem, co to znaczy. Może powiedziałem coś bardzo złego. Nie wiem tego. Myślę, że sam Robert tego nie wie. Natomiast to, co wiem, to, że Robert jest absolutnie kierowcą wybitnym. Jest topów kierowców i ma dużą przerwę w Formule 1 teraz, co oczywiście działałoby bardzo na jego niekorzyść, ale jeśli chodzi o jego umiejętności, wyczucie i tak dalej, jest to jeden z najlepszych kierowców w historii. Bez cienia wątpliwości. Więc gdyby nie miał tej przerwy, tak, to z całą pewnością walczyłby o Mistrzostwo Świata i byłby mistrzem świata. Jeszcze o zapowiedziach mówił Di Montezemolo. Tworzy się zapowiedzi, które często kryją nadmierne oczekiwania. Najpierw osiągasz wyniki, potem to ogłaszasz. Pełna zgoda. Preferowany mistrz świata, to kolejny tekst Berniego Costona o blamarzu w McLarenie, jeszcze pomozy. Powiedział, oni w kółko mówią o byciu fair, ale czy karanie Piastriego za błędy zespołu są fair? Nie. Powoli pojawia się odczucie, że McLaren woli mistrza świata zwanego Lando Norris. Błędy takie jak nieudane pit-stopy, czy awaria silnika lub zawieszenia stały się rzadsze, ale są częścią tego sportu, dodaję jeszcze, to prawda, Tu znowu wracamy do tej dyskusji. Chętnie też poznam wasze opinie, tylko może niech nie będą podyktowane takimi emocjami, że Oscar cieszy się o wiele większą sympatią niż Lando Norris z takich czy innych powodów, tylko tak na zdrowy rozsądek zupełnie. I ja przyjmuję każdą odpowiedź. Czy McLaren preferuje Piastriego, czy nie? Nie ma dla mnie tak oczywistych oznak, jakie widywałem w innych zespołach, w innych przygodach przeszłości, kiedy to było dość oczywiste i też takie słuchy mnie nie dochodzą, jakie mi dochodziły wtedy. Na przykład 2007 rok w McLarenie, gdzie mniej więcej od połowy sezonu, nawet przed połową było wiadomo, że już oczkiem w głowie jest tylko jeden kierowca i nie był to kierowca bardziej doświadczony, ale to inna sprawa. To wtedy już wiedziałem, po prostu w padoku dobrze poinformowane osoby, które świetnie znały Alonso, mówiły, jakie to puszczał tekst Ron Dennis i jakie zagrania robił McLaren względem Alonso w tamtym sezonie. Na razie ja tego są pewne oznaki, ale nie na tyle, żeby mógł powiedzieć, że kurde, ewidentnie widać, że McLaren usadza Piastriego. Nie widzę tego tak. Może tak, ale nie podpiszę się pod tym. I co, na koniec młodzi Polacy w kategoriach juniorskich. Tymek, zwycięstwo w sobotę, postaci z drugiego pola w Barcelonie, potem 4. miejsce w drugim wyścigu, tam jest Rivers Gryc i teraz 7. miejsce, bo jechał wyścig na oponach deszczowych i łyknęli go kierowcy, którzy zmienili opony na sliki. Natomiast cały czas jest to oczywiście bardzo mocny kolejny weekend i coraz bliżej mistrzostwa, które jest naprawdę ważne, szczególnie kiedy stara się zabezpieczyć budżet na Formułę 2. Jadgoś pisze, Ferrari taki Manchester United w Formułę 1. Powiem tak, słabo znam się na piłce, chociaż i tak znam się lepiej na piłce niż wielu osób, kolegów dziennikarzy, którzy wyrokowali na temat Roberta Kubicy zajmujących się piłką nożną, to inna sprawa, jest kilka nazwisk nawet całkiem głośnych, ale to nieważne. Natomiast z mojej pamięci Manchester United to Michael Schmeichel, tak, czyli duński bramkarz, który między innymi on doprowadził Danię do Mistrzostwa Europy, zupełnie kiedyś się interesowałem nawet mocno, w Super Mistrzostwach Europy, więc dla mnie Manchester United to z mojej pamięci to drużyna bardzo mocna, ale rozumiem, że teraz po prostu jest tak, że są legendą ze względu na dawne czasy i ciągle im się potem nie udaje od lat. Eurocup 3, Kacper Sztuka najszybszy w kwalifikacjach pierwszych, ale w wyścigu spadł na samym początku, znaczy
miał też karę cofnięcia 5 pozycji i wypadł na samym początku wyścigu. Maciek dostał karę po tym wyścigu. Maciek Gładysz. W niedzielę drugie pole startowe dla Kacpra i drugie miejsce wyścigu, a Maciek na 7. miejscu. No i też był Janek Przyrowski, który zdobywał pole position w Formule 4, ale z tego co rozumiem miał 2 nieudane starty. Wybaczcie, tego nie zdążyłem już sprawdzić. Natomiast generalnie no póki co chyba Tymek ma ten sezon teraz bardzo dobry. No i trzymamy kciuki oczywiście za kolejne. Kochani, mówiłem o ostrzeniu ołówków. To jest ten moment, now's the time, jak to powiedziała Makasen Dalekowschodni się nazywała? Luciliu w kultowym filmie. I teraz przechodzę do waszych pytań. Co z programem Pole Position w kanale sportowym? Kanał sportowy zakończył emisję? No, na razie tak, nie mam żadnych sygnałów, żeby ten program miał wrócić do ramówki. Po prostu robimy takie spotkania w takim bloku dłuższym, sportowym się łączymy i tam sobie gadamy o Formule 1. Cezary, kto zostanie mistrzem 2025? Jedno nazwisko, bez polemiki, bez mijanki. Dawaj odpowiedź jednym słowem. Piastri. No, okej, miał być jednym słowem. Moim zdaniem zostanie Piastri, ale kciuki trzymam za Maxa. Którykolwiek z tej trójki zostanie mistrzem świata, będzie zasłużonym mistrzem świata. Fakt, uważam, że Max jest od nich lepszy, no ale motorsport to nie tylko kierowcy, to także sprzęt, więc jest absolutnie wpisane, że kierowcy, którym troszeczkę brakuje na przykład do tego topowego, dzięki sprzętowi mogą też tytuł zdobywać i uważam, że ostatecznie nie jest to. No po prostu jest to po prostu motorsport, tak i tyle. Jest to absolutnie wpisane w ten sport. A Shin był ostatni, jako pierwszy zaryzykował przy starcie z SC, zmienił na sniki. Okej, no właśnie tak trzeba było zrobić. Na podstawie jakich danych kierowcy są w stanie określić, czy kierowca był na limicie możliwości bolidu i wycisnął z niego cały potencjał? Dziękuję. Mają cały szereg bardzo szczegółowych danych, ale no, takie najważniejsze no to mają oczywiście położenie przepustnicy, położenie kierownicy, nacisk na pedał hamulca, podstawa i Biblia i do tego jeszcze oczywiście dane z temperatury opon i przyczepności opon, dane z GPS-u z ustawienia na torze i porównanie z drugim kierowcą, więc jeśli chodzi o dane główne, no to jest główne, a potem jest jeszcze szereg innych takich mniejszych, natomiast jak ma się kierowcę na poziomie Verstappena czy Alonso, to można mu zaufać, nie? To po prostu widać. A de facto oni mają swoje jakieś przewidywania inżynierowie, a ci kierowcy to przekraczają. Czy pańskim zdaniem Ogier to główny już kandydat do tytułu WRC? No myślę, że tak, no patrząc na to trochę mi żał Evansa, no ale sorry. Ogier tak odpuścił w tym roku 3 rajdy i wyszedł na prowadzenie właśnie Mistrzostwa Świata. Szkoda, że te 3 rajdy odpuścił. Absolutny kosmita. Walczy o 9. tytuł Mistrza Świata rajdowego, z czym zrównałby się z Lebem. Końcówka sezonu będzie ultra ciekawa. Ile jeszcze 3 rajdy zostały do końca? Coś takiego. Więc po prostu tak bardzo jak teraz nie mam już czasu, żeby śledzić bardzo mocno WRC, wręcz dość słabo śledzę. Po prostu patrzę na wyniki czasami. Znaczy podczas rajdu patrzę, co się dzieje tylko. A uwielbiam tę dyscyplinę sportu, ale za dużo muszę robić innych rzeczy, w sensie przy Formule 1 i przy WEC-u i przy młodych naszych polskich kierowcach, żeby móc śledzić także WRC. Ale jest to fenomenalna dyscyplina sportu. Jak macie trochę więcej czasu, bardzo, bardzo to polecam. Czy był kiedyś bardziej niezawodny kierowca od Oscara na wczesnych latach swojej kariery? De facto to imponuje, że przez 3 lata miał pasę dojechanych wyścigów. Nie wiem, czy lepszy, ale byli kierowcy, którzy byli tacy. No. Fernando Alonso, Robert Kubica, Michael Schumacher. Myślę, że to są takie pierwsze nazwiska, które przychodzą do głowy, ale było ich naprawdę wielu. Piastri nie jest takim wielkim wyjątkiem pod tym względem. Ale jest to cecha, która oczywiście największych kierowców oznacza. O tym, kto powinien zdobyć mistrzostwo w XXI wieku, to na razie nie będę, bo to musiał... Wybacz, to jest na inne rozważania. Czy Piastri musiałby dać pozycję? Nie wiem. Peter Schumacher, nie, to był już, wydaje mi się, że to był Schmeichel, a ja powiedziałem Michael Schmeichel, Boże, jak tak powiedziałem, to sorry. To było niezłe ja. Co tam jeszcze? Czy myślałeś o organizacji wyjazdu do Baku? Trochę myślałem z biurem podróży, z którym współpracuję, natomiast na przyszły rok robimy już, mogę wam pytać, to powiem.
Teraz robimy wyjazd na, już lista zamknięta, ale w rezerwie mogą być dwa miejsca, do Bahrajnu na WECA. No i w przyszłym roku planujemy zrobić kilka wyjazdów na wyścigi no, ze mną, tak? Zarówno no my, jak i jeszcze współpracujemy z Biurem Podróży, więc będzie ta lista niedługo ogłoszona na wyścigi, na które możemy pojechać razem, albo no, na które mogę wam powiedzieć, żebyście pojechali z kimś. I Baku faktycznie jest jednym z tych wyścigów, na które, no bo to jest fajne miejsce, trochę tak niełatwo tam, trudne są połączenia z Baku. Jest to takie miejsce trochę egzotyczne, które może trochę odstręczać niedoświadczonego podróżnika, i co też nie dziwi, dlatego, że faktycznie no, trzeba trochę się ogarniać w pewnym sensie. Znaczy, to nie jest jakieś ultra trudno, no ale są takie elementy niepewności, ale jest to wyścig, który warto zobaczyć. Znaczy, bardzo fajny weekend wyścigowy. Wciąż utrzymuję, że wyniki Williamsa to słuchaj, to Capito, a może złotousty James Vowles też robi robotę. Myślę, że obaj zrobili robotę. Vowles faktycznie robi robotę, tylko po pierwsze Capito miał coś, nie miał czegoś, co miał Vowles, czyli Vowles dostał po prostu dużo pieniędzy i duże wsparcie i raz, a dwa Vowles poprawił rzeczy, które w Williamsie działały absolutnie tragicznie, czyli absolutnie ultra zapóźnione technologicznie. Cała ekipa, bardzo dużo opóźnienia w produkcji, w organizacji produkcji części zamiennych, więc pierwsze, najważniejsze zmiany w Williamsie biorą się z najprostszych zmian w zespole, czyli z napełnienia rzeczy, które Claire Williams doprowadziła do absolutnego dna lub niżej, lub poniżej poziomu mułu. Jost Capito powiedział, że był zaskoczony, jak można wiele poprawić w zespole, tylko i wyłącznie poprawiając sposób organizacji ekipy, i to jest coś, co zrobił w dużej mierze Jost Capito, którego potem szybko odsunięto. James wszedł tam, z całą pewnością robił bardzo dobrą robotę, ale odebrał z punktu, w którym był Jost Capito, z całą pewnością, i dostał narzędzia, których Capito nie miał. Nie mówię, że Capito robiłby lepszą robotę w tym momencie, nie wiem tego, trudno to przewidzieć, natomiast to nie jest tak, że Capito był słaby, tak, albo też nie jest tak, że na razie nie wygląda na to, że Vowles czyni jakieś wielkie cuda, tylko po prostu robi bardzo dobrą robotę, ale naprawiając naprawdę rzeczy, które były totalnie położone. To jest tak, jakby ktoś przyszedł i dokręcił do samochodu czwarte koło albo kierownicę i samochód nagle poprawia wyniki bardzo mocno, no bo tak, bo wcześniej jeździł bez koła albo bez kierownicy. Na razie to jest w dużej mierze ten efekt, ponadto prawdopodobnie oczywiście, nie, na pewno, zebranie ekipy jest osobą, która potrafi naprawdę skupić wokół siebie ludzi, sprzedać wizję, o tym mówił Carlos Sainz, o tym mówił Aleksander Albon, to jest bardzo, bardzo ważne dla lidera, złotousty, i to jest super ważne, świetny politycznie, człowiek oczywiście Toto Wolffa, co jest też bardzo ważne. Jeśli Mercedes zrobi najlepsze silniki, duża szansa dla Williamsa, że będzie znowu jeszcze wyżej, będzie błyszczał. Natomiast no, to jest czynnik, jest to połączenie wielu czynników i on też jest jednym z tych czynników, James Vowles, natomiast nie jedynym. Tutaj Tomasz pisze, że sam Kubica przyznał po latach, czemu uderzył w barierę też w Baku. Eksperci ocenią go od razu tak samo jak dzisiaj Piastriego. No ale Piastri nie jeździ w Williamsie, tak? To inna sprawa. No Robert powiedział w ostatnim co-drive'ie. Jak nie wiecie, to zobaczcie, tam jest wszystko powiedziane. To jest coś, co mi powiedział od razu po wyścigu, ale nie mogłem tego wykorzystać, dlatego że... Zresztą nie tylko, bo to nie był pierwszy raz, kiedy takie rzeczy się działy i nie ostatni. Natomiast nie mogłem tego przekazać, dlatego że to było tak powiedziane off the record, tak? Poza dyktafonem. Czy w przyszłym roku spotkanie z widzami na Węgrzech? Jeżeli będę na Węgrzech, na co bardzo liczę, bo uwielbiam ten wyścig, no to oczywiście spotkanie będzie z widzami na Węgrzech, tradycyjne. Na jakich torach pozostałych do końca sezonu Max ma największe szanse pokonać McLareny i walczyć o 5. mistrzostwo? Więc wygląda na to, że powinien mieć szansę na wszystkich torach, natomiast warto by było, żeby na torach, na których się mniej opony zużywają, to z całą pewnością, i to była zarówno Monza, jak i teraz Azerbejdżan, i na trudnych torach. Kiedyś, F1 kalender, kiedyś był Red Bull, rządził w szybkich łukach i nadal jest bardzo dobry w szybkich łukach, tylko właśnie to jest kwestia tego, jak będą się zużywały opony, bo to jest ten czynnik limitujący. Zobaczmy. Zostają do końca. Singapur, zawsze trudny dla Red Bulla, ale Helmut Marko powiedział, że mogą w Red Bull, że teraz przy tych poprawach mogą nawet wygrać w Singapurze. USA, Austin, kwestia zużycia opon znowu. Mexico City to jest tor, który może pasować Red Bullowi. Brazylia to jest tor, który może pasować Red Bullowi. Las Vegas, no to kwestia znowu opon. Mercedes może być faworytem. Wydaje mi się, że jeżeli Red Bull faktycznie się poprawił, to na każdym z tych torów ma szansę powalczyć o czołowe pozycje. Natomiast nie ma już takich oczywistych torów, jakim był niemalże Azerbejdżan po tym, co było na Monzy. Myślę, że Meksyk. Ale teraz nie pokusz się dlatego, że to jeszcze się... jest zbyt blisko, żeby się pokusić.
Pytanie do mojej partnerki. To moja żona jest, ale nie ma jej tutaj, więc nie odpowie. Czy jak myślisz, czy Zak będzie robił wszystko, żeby jego pupil zdobył majstra w końcówce? Nie wiem. Naprawdę nie jestem w stanie tego przewidzieć. Mam nadzieję, że nie, ale to będzie widać. Jeżeli nagle się pojawi cała kolejna seria problemów Piastriego, ja nie wierzę, że to będzie tak, że Piastri się załamał psychicznie i że nagle przestał jeździć dobrze. Nie, to będzie kwestia tego, że po prostu zespół przestał mu sprzyjać. Czy uważa pan, że Denis w porównaniu do Zaka pozwoliłby na bezpośrednią walkę swoich kierowców? Nie. Myślę, że na tym etapie byłoby to już zaorane, nie? Na tym etapie byłoby już postawione. Ciekawe, co by powiedziała moja żona, do którego kierowcy najbardziej przypominam. Kochani, dobrze. Myślę, że dobrnęliśmy szczęśliwie do końca tego vloga. Dziękuję wam bardzo serdecznie po raz kolejny za waszą obecność, która jest dla mnie po prostu bardzo cenna. Zawsze będę cenił te spotkania. Dziękuję za wsparcie moim patronom, co czynię często, dzięki którym po prostu mogę cały czas robić to, co robię, się rozwijać, niezależnie od tego, czy mnie ten algorytm zażyna, czy nie zażyna. Ostatnio mnie bardzo nie lubi, ale to jest normalne. Na YouTubie wszyscy mają piko, potem są zrzucani. To jednak cały czas mogę to robić i się tym za bardzo nie przejmować i wydaje mi się, że ciągle jest naprawdę mega dobrze. Jestem bardzo z tego zadowolony, co się dzieje. Biorąc pod uwagę, jak działa YouTube, ale to gdyby nie wy, to bym to już dawno się wkurzył i bym to walnął, ale dzięki wam po prostu mam do kogo tworzyć, tak, i tyle. Zapraszam jeszcze raz na Codrive z Robertem Kubicą i zanim nadejdzie weekend Grand Prix Singapuru, no to jeszcze się tutaj spotkamy, mam nadzieję, bo jeszcze na pewno jakiś program albo nawet 2 wpadnie, choćby na przykład Codrive przed kolejnym wyścigiem, ale nie tylko. Bartku, dziękuję bardzo za twojego donate'a. I co, życzę wam wspaniałej reszty niedzieli i do zobaczenia wkrótce. Ciao. Ten program powstał dzięki moim patronom. Dołącz do nas na patronite.pl.